Samolot myśliwsko-bombowy A-36 Apache. W malowaniu z operacji w Algierii, wycinanka serii MP Model 48 numer i przystępuję do budowy tego modelu. Zapraszam na pierwszą część. Przed przystąpieniem do wycinania elementów dwukrotnie pokryłem arkusze kaponem w celu zabezpieczenia druku przed ścieraniem. Po wyschnięciu rozciąłem arkusze, aby lepiej się wycinało. Wycinanie i sklejanie zacząłem od wnętrza kabiny, czyli wszystkie elementy oznaczone literką K należało wyciąć. Te elementy, które były oznaczone w czerwonym kółeczku, należało nakleić na karton. Nie miałem tu do tego modelu ręk ciętych laserowo, więc wszystkie detale, które należało nakleić na karton, musiałem wyciąć i nakleić. Do przyklejenia wszystkich elementów na karton używam kleju typu Butapren. Jest to klej, który bardzo szybko wiąże, natomiast nie macza kartonu. Po wyschnięciu kleju wycinam te elementy, które będą potrzebne do złożenia wnętrza kabiny. Na wnętrze kabiny składały się takie elementy jak podłoga, panele boczne ażurowane, fotel pilota i kokpit z tablicą przyrządów. Elementy, które były naklejone na karton, wycinam i w kolejności, jak pokazały rysunki, składam kabinę. Po kolei podłoga, za plecami pilota półka z radiem i inne elementy, które były w kabinie. Tablica przyrządów, jako że to dość widoczny element w kabinie, postanowiłem ją troszeczkę wzbogacić i bardziej podkreślić te zegary, aby były bardziej widoczne, dorabiając takie obwoluty zegarów. Nawijałem drucik na różnego rodzaju, różnej średnicy, igłę, szpilkę, no i przyklejając na lakier do tablicy. Musiałem się tu troszeczkę posługiwać szkłem powiększającym. Wyciąłem również tą część środkową, wewnętrzną kabiny i za głową pilota tą część, która przykrywała radio. Oczywiście każdy element sobie zaznaczałem numeracją i po wycięciu oczywiście retusz odpowiednio dobranym kolorem do koloru elementu. I tak przedstawia się tablica przyrządów, panele boczne przygotowane do przyklejenia do tych części bocznych kabiny. I pozostaje wszystko skleić w całość. I tu na zdjęciach widać
elementy wnętrza kabiny po wklejeniu fotela, radia, drążek, pasy w fotelu, panele boczne. Oczywiście wcześniej zostało wszystko odpowiednim kolorem doretuszowane. Tu też okleiłem całe wnętrze tą częścią wewnętrzną. Tu widać wycięte segmenty kadłuba. Jak widać na zdjęciach, podkreśliłem podziały blach, nity i to jest część osłaniająca całe wnętrze kabiny. I tu już mam wklejoną tą część kabiny, szyby za fotelem pilota też wklejone i po kolei należało wszystkie segmenty ze sobą zespolić. I tak się już przedstawia część przodu kadłuba. Jak widać, dość wyraźnie widać zaznaczone nity i następne segmenty tylnej części kadłuba. Tu widać właśnie proces robienia nitów. Jest to przeze mnie zrobiony taki odciskacz nitów, tak się wyrażę. Jest to odpowiedniej średnicy igła lekarska i delikatnie wciskam w kartonik, tworząc ślady nitów. I tym sposobem mam ślady nitów zaznaczone i przetłoczenia blach i pozostaje skleić te segmenty ze sobą. Część 35 jest wręgą, która będzie wklejona w segment 9. Jest podparciem podwozia tylnego. I tu należało wyciąć ten element wcześniej naklejony na karton i wkleić w segment numer 9. A wszystko to należy zrobić przed klejeniem segmentu 9 z 8. Tu widzimy błąd w oznaczeniu. Ta część powinna być oznaczona jako 8A. Kolej na doklejenie segmentów części tylnej kadłuba. I po kolei sklejone już w kształt cylindryczny i wklejone wręgi sklejam poszczególne segmenty ze sobą, pasując je. Pasując ten element, nie zauważyłem, jaki tu jest błąd przy nadruku. Po sklejeniu wyszło na jaw, że cyfry są przesunięte. No niestety ja tego nie mogłem tak zostawić. Widzimy, prawa i lewa strona są wyraźnie przesunięte. Cyfry, oznaczenie. Znalazłem również zdjęcie w internecie, gdzie ktoś wcześniej kleił ten model i właśnie tak zostały sklejone ze sobą te segmenty, gdzie widać wyraźnie przesunięcie. Ja tego tak nie zostawiłem, postanowiłem to naprawić. No i tak to zrobiłem.
postanowiłem wyciąć numer i przesunąć go o tyle, o ile jest przesunięcie. Przykładam teraz wycięty numer z tym, który jest z prawej strony 0,2. Przymierzam i odcinam ten element, który jest od dołu. O tyle będzie to przesunięcie w dół. I właśnie skalpel i odcinam tą część. Następnie ta część powędruje, będzie wklejona od góry. O tyle było przesunięcie tego napisu. Następnie przygotowałem paseczki, które podkleję od wewnętrznej strony, oczywiście w kolorze poszycia oliwkowym. Retuszuję pozostałe elementy, czyli to okienko, które zostało wycięte, i podklejam od wewnątrz. Te paseczki będą służyły do przyklejenia tej części wyciętej, żeby się po prostu nie zapadła do wewnątrz. I teraz wklejam ten wąziutki paseczek, który był odcięty od dołu. On właśnie przychodzi tu na górę, delikatne przycięcie, po prostu on jest tu u góry, musi być krótszy, i wklejenie. Cały czas kleję na klej polimerowy, używam kleju polimerowego, dość szybko wiąże, elastyczny do pewnego momentu, ale dobrze łapie i nie moczy materiału. I tak się prezentuje po sklejeniu. Podobnie postąpiłem z drugą stroną i właśnie już tu jest na gotowo. Lewa strona, prawa strona. Zdjęcia tu wyłapują te cięcia, ale naprawdę jest to do przyjęcia. Lepiej jest jak błąd, który był na druku. Tył kadłuba sklejony, więc pora na stateczniki poziomy. Zaczynam od statecznika poziomego, od wycięcia elementów usztywniających plus stateczniki poziome. Po sklejeniu usztywnienia statecznika poziomego przystępuję do formowania stateczników. Środkową część, gdzie ma być zgięcie, smaruję delikatnie, zwilżam wodą i formuję do zawinięcia się krawędzi
jakimś przedmiotem, w tym wypadku jest to drut, ewentualne doformowanie pozostałych elementów i spinam klamerką i odkładam do wyschnięcia. Tu wyłapuję drugi błąd, jaki był w druku. Jedna z połówek steru wysokości ma kolor oliwkowy. Nie ma po prostu dołu jasno-szarego, jak widzimy na załączonym obrazku. Podobnie postępuję z formowaniem sterów wysokości w podobny sposób jak statecznik poziomy. Zwilżam wodą i drutem formuję na zgięciu i zawijam, spinam klamerką i odkładam. Pozostaje skleić ze sobą te elementy, czyli poszycie statecznika doklejam do wzmocnienia, czyli użebrowania statecznika. Następny element to części 14 i 16 i jego wzmocnienia, czyli ster kierunku i statecznik pionowy. Tu na zdjęciu widzimy, już wkleiłem statecznik poziomy i wzmocnienie statecznika pionowego. Tu mam przygotowany już statecznik pionowy i też widzimy onitowanie, podziały blach, wklejony już statecznik pionowy i przymiarka steru wysokości. Stery wysokości i ster kierunku wklejam na kołeczki z miękkiego cynowego drutu. Tu widać otworki właśnie pod te kołki. Stery będę mógł ustawić pod kątem. Tu już mam wklejony ster kierunku. Błąd na druku na sterze wysokości postanowiłem zredukować, malując na kolor statecznik poziomy, jak i stery wysokości. Podwójnie pokryłem tą lewą część steru podkładem i przemalowałem kolorem Neutral Grey FS 36173. Zarówno stery wysokości, jak i statecznik poziomy. I tak właśnie wyszło. Zredukowałem w ten sposób całość. Natomiast statecznik od góry, statecznik poziomy też ma troszeczkę inny kolor, odbiegający od koloru kadłuba. Dolna końcówka steru kierunku, malowanie, też ma troszeczkę odcień znacznie jaśniejszy jak dolna część kadłuba. Tak się prezentuje kadłub po wstępnym złożeniu. Tu właśnie widzimy tą część, tą końcówkę, ona jest znacznie jaśniejsza, no ale niestety taki był druk. Na tym zakończę część pierwszą budowy Apache'a. W części drugiej skleję skrzydła, podwozie, śmigło, kołpak i pozostałe elementy i prezentacja całego modelu. Także zapraszam na część drugą. Za obejrzenie tej części dziękuję. Cześć!